Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś drugi program nagrany dzień po wyborach, czyli 2 czerwca. Jeśli Państwo nie słyszeli mojego komentarza, serdecznie zapraszam do wysłuchania, a za chwilę porozmawiam o tym, co Europa mówi, co mówią europejskie media, co mówią europejscy politycy, jak komentowane są wyniki wyborów w Polsce. Zanim połączę się z moim gościem, chciałem bardzo podziękować, jak zawsze, patronom, a dzisiaj zwłaszcza kilku osobom, które właśnie dołączyły do tego grona. Pan Jakub Skrzyński, pani Izabela Grącka, Piotr Dyndul, Piotr Kościukiewicz. Właśnie zostali patronami. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Witam w tym zacnym gronie i zapraszam Państwa wszystkich do dołączenia do tego grona. Możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tam można wesprzeć, a dzięki waszemu wsparciu ten program jest naprawdę, jest i będzie również po wyborach całkowicie niezależny. A teraz już zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT, sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Jędrek. Dzień dobry. Dużo chyba pisze się w europejskich mediach na temat wyborów w Polsce. Powiedz, jaki jest ton tych komentarzy, gdzie one są, gdzie jest przerażenie, gdzie jest radość, gdzie jest neutralna analiza, jak to wygląda i czy coś z tego wynika? No, generalnie użyłbym dwóch słów, jeśli chodzi o te główne media zachodnie. Zaskoczenie, przerażenie i bardzo negatywna opinia o nowym prezydencie. Bokser, sutener, człowiek, który ma więcej niż tylko akademickie związki ze światem przestępczym, no to są główne gazety, które zwykle unikają takich określeń. Mówię tu, nie ma Bloombergu, Financial Times, Le Monde, El País, Szpiglu. No to jest wynik oczywiście tej kampanii, którą mieliśmy w ostatnim czasie. No ale też jest zaskoczenie, dlatego że myślę, że dobrze to podsumował Economist tym słynną okładką sprzed tygodnia, czyli wizja była taka, oto Polska wchodzi do tego twardego jądra, tego wąskiego grona głównych krajów europejskich, na poziomie gospodarczym przekroczyła poziom życia Japonii, jest państwem sukcesu, ma najszybszy wzrost gospodarczy, no jest zupełne niezrozumienie, że nagle wywraca ten cały stolik. No i po prostu, i tutaj jest jak gdyby dalsza część tej oceny, idzie w kierunku państw rządzonych przez formacje populistyczne, nacjonalistyczne na obrzeżach Europy. No tutaj wspomina się o Słowacji, wspomina się o Węgrzech. Za chwilę to zresztą może też być los Czech, dlatego że w październiku mamy wybory. Jak się patrzy na sondaże, no to będzie to wielki powrót Babicza, wielki powrót ANO, tego ugrupowania. Więc jak gdyby, no to jest ta stawka, próba zrozumienia, co się stało. No i w tle oczywiście nie można o tym zapomnieć, to podwójne zagrożenie dla Europy. Z jednej strony wycofanie się Donalda Trumpa z Europy, z drugiej strony zagrożenie ze strony Rosji. I tutaj chyba warto też wspomnieć, nie wiem, czy ten temat chciałbyś podjąć, mianowicie jest to też widziane jako pierwsze wielkie zwycięstwo ruchu MAGA, ruchu Trumpa, po serii porażek w Kanadzie, w Australii, w Niemczech, w Rumunii, w krajach, gdzie on się bardzo mocno zaangażował po stronie kandydatów, czy ugrupowań, które przegrały. I uważa się, że on dlatego tak ostrożnie interweniował w te polskie wybory. Owszem, zrobił sobie zdjęcie, czy pozwolił na zrobienie sobie zdjęcia z Karolem Nawrockim w gabinecie owalnym, ale to było bardzo krótkie spotkanie. Nie pokazano, jak obaj politycy rozmawiali. To było takie minimalne zaangażowanie. J.D. Vance nie przyjechał na spotkanie CPAC do Rzeszowa w zeszłym tygodniu. Temu się przypisuje tą ostrożność. Donald Trump nie lubi przegrywać, tutaj miał 4 razy porażki, więc to jest taki zwrot też na poziomie takim transatlantyckim. Jacku, powiedziałeś, że
media zachodnie próbują zrozumieć, co się tu stało, ale ja mam trochę wrażenie, że może niekoniecznie próbują zrozumieć, tylko próbują przedstawić swoją wizję albo to, co usłyszeli od swoich kolegów, którzy są z jednej części strony. No bo jak poważne media próbują opisać rzeczywistość i w jakimś kraju 10 milionów ludzi, czyli ponad połowa głosujących wybiera jednego kandydata, a oni piszą wyłącznie o tym, jak określiłeś, tak, sutener, coś tam, no to może niekoniecznie próbują rzeczywiście zrozumieć, co się stało. No jak ktoś mówi, że Polska zawróci z drogi rozwoju, no to nie wiem, czy dziennikarze, również Ekonomista, no takiego poważnego tygodnika i Financial Times pamiętają, znaczy, czy mają jakąś taką refleksję na temat tego, kto w Polsce rządził przez 10 lat, kiedy Polska tak się fantastycznie rozwinęła? Czy to był jakiś cud, Polska się nie rozwijała przez 8 lat, a potem przez ostatnie 1,5 roku nastąpiło jakieś nieprawdopodobne przyspieszenie, wbudowano 15 wieżowców? No bo to trochę, z całym szacunkiem, ale trochę brzmi groteskowo. Ja rozumiem wątpliwości, rozumiem, że każdy ma swoje poglądy, prawda? Ale to jest takie, czy nie masz wrażenia, że to jest takie spojrzenie, no właśnie, które doprowadza do tego, że rozmaite ruchy radykalne stają się coraz bardziej popularne na całym świecie. No bo jeżeli w jednym kraju wygrywa konserwatywny polityk, którego popiera połowę społeczeństwa, który żyje całkiem nieźle i które chce się rozwijać i które mówi o tym, że to jest wielu przecież z tych wyborców, mimo że chcą rozwoju, to ja mam wrażenie, że te europejskie media raczej kierują się swoimi sympatiami, które są, jak to w części w mediach europejskich, często po jednej stronie, a nie próbą rzetelnej analizy tego, co się dzieje. Znaczy, zgadzam się co do tego braku analizy, tylko ja myślę, że tutaj kontekst jest inny, podwójny. Polska była pierwszym krajem, który pokazał, że można wrócić z drogi populistycznej. Tutaj musimy sobie określić, co nazywamy populizmem. Myślę, że to chodzi o te 8 lat rozwoju gospodarczego. Ja teraz nie chcę naprawdę bronić rządów PiS-u, ale jak ja słyszę, że Polska się rozwijała przez ostatnie 15 lat, w tym przez 8 lat rządził PiS. No i co teraz Polska nagle zawraca? No to... Myślę, że tutaj kwestia jest troszkę inna, dlatego że jeśli chodzi o ten aspekt gospodarczy, wiele mediów, może większość zachodnich przyznaje, że to był okres rozwoju, przyznaje, że nie dokonano jakichś zasadniczych błędów. Definicja populizmu jest taka: wygrywasz wybory i cała władza należy do ciebie, także ta, która jest ograniczona przez niezależność sądów, mediów i tak dalej. To jest ta definicja populizmu. Jeżeli się rozumiem, że rządy Platformy Obywatelskiej nie były takimi rządami, a rządy PiS-u były. Tak, w tym sensie, że ja tutaj nie jestem jak gdyby adwokatem diabła, staram się przekazać, co mówią te media. No cały czas zgadzamy się co do tego. Interpretacja jest taka, że ponieważ jest to pierwszy kraj, który wraca z drogi populistycznej, no to być może nie ma innych środków niż taka, nie wiem, falandyzacja, nazwijmy, prawa, czy kolejno granie na granicy prawa, żeby to odwrócić. Ale teraz mówisz o demokracji walczącej Donalda Tuska? Tak, teraz mówię o interpretacji, jak gdyby cały czas się zgadzamy co do tego, że ja staram się przekazać, jakie są nastroje w mediach zachodnich. Więc tutaj i teraz, jeżeli się co do tego zgodzimy, to te wydarzenia w Polsce są przyjmowane z tej perspektywy. Raz, pamiętajmy, że takie kraje jak Francja, prezydent Macron ma katastrofalne wyniki, mniejszościowy rząd za 2 lata ma wybory, w których absolutnie może przejąć władzę skrajna prawica. I ten sygnał z Polski jest przyjmowany w tym sensie z ogromnym niepokojem, że ta jedyna nadzieja z tej perspektywy nagle ginie, no bo nagle okazuje się, że być może to nie jest trend ogólnoeuropejski, tylko to był tylko wypadek przy pracy i zaraz wróci ten dawny sposób myślenia. 2, i to dotyczy też wielu innych krajów. No, w Hiszpanii jest niemal pewne, że w następnych wyborach wygra konserwatywna Partia Ludowa, Partito Popular z Voxem, który jest partią postfrankistowską. No, we Włoszech mamy Giorgia Meloni, w Wielkiej Brytanii w sondażach na numer 1 od wielu miesięcy jest Reform UK, Nigela Farage, więc to dotyczy ten problem, jak gdyby oni się identyfikują z tym problemem polskim, mają dokładnie ten sam kłopot, tę samą obawę. To jest raz. 2, jest to wielkie zwycięstwo Donalda Trumpa, tego samego Donalda Trumpa, który grozi, że wycofa wojska z Europy, który grozi porozumieniem z Władimirem Putinem, który nie wspiera dalej Ukrainy i jest próba mniej lub bardziej desperacka zbudowania alternatywy i nadrobienia wielu, wielu lat zaniedbań z przeszłości. Tą alternatywą to jest oczywiście ta koalicja chętnych. Widzieliśmy to w Kijowie w połowie maja, kiedy 4 przywódcy, Keir Starmer, Emmanuel Macron,
Friedrich Merz i Donald Tusk byli. I dlaczego włączono do tego Polskę? No nie dlatego, a przynajmniej nie tylko dlatego, żeby wynagrodzić Donalda Tuska, czy ze względów na kurtuazję, tylko wspominaliśmy o słabości Macrona, a Niemcy same tego nie zrobią, więc szukają jakiegoś innego partnera. I teraz znowu w tym kontekście te wyniki w Polsce są przyjmowane z ogromnym zaniepokojeniem, bo ten partner, który miał być, nagle ginie. Oczywiście... Ale czy nie zauważa, czy tam również, ja przepraszam, bo ja nagle nie chcę być obrońcą poprzedniego rządu, ale czasami tak, przyznam, że nie chcę mówić, że mnie krew zalewa, ale mnie zalewa, jak słyszę, jak to jest interpretowane. Znaczy co, oni nagle się boją, że jeśli będzie nowy polski prezydent, to Polska nie będzie stała po stronie Ukrainy, chociaż mamy rząd dalej Donalda Tuska, to po pierwsze, a po drugie, to Polska po wybuchu wojny przez 3 lata była krajem, który chyba najbardziej się angażował z wszystkich państw europejskich, a tak się złożyło, że akurat wtedy rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli tej partii, która dzisiaj popierała Karola Nawrockiego. Mi się wydaje, że to jest bardziej o tym, że jakby traci obecny establishment europejski, tak? Traci swoje wpływy i jest w stanie lekkiego przerażenia, żeby powiedzieć delikatnie. Znaczy, ja myślę, że to są obawy bardzo uzasadnione, dlatego że jeżeli po pierwsze przypomnisz sobie wizytę prezydenta Macrona do Warszawy, spotkanie z Donaldem Tuskiem, gdzie usłyszał, to było w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku, kiedy usłyszał bardzo jasne nie dla udziału Polski w ewentualnej misji pokojowej, kiedy będzie już pokój, nie misji walczącej. No ale to usłyszał od Tuska, a nie od Donalda PiS-u. Tuska. Absolutnie. Mówię o Polsce jako kraju, który byłby tym partnerem. Potem mamy tą samą inicjatywę Donalda Tuska. Za chwilę zostanie zamknięty dostęp wolny dla produktów ukraińskich, żywnościowych do rynku europejskiego. Jedno z bardzo ważnych źródeł dochodu ukraińskiego państwa. Mamy ograniczenie jeszcze w czasie kampanii wyborczej przez Rafała Trzaskowskiego części socjału dla Ukraińców. No i mamy z drugiej strony Karola Nawrockiego, który jest pierwszym kandydatem wówczas na prezydenta, który odcina się od linii Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy i nie widzi Ukrainy w NATO, a za chwilę mamy 24 czerwca w Hadze szczyt NATO, na który jeszcze nie został zaproszony Wołodymyr Zełenski, więc zaczyna się walić, upadać konstrukcja Polski jako takiego kluczowego kraju, który jest adwokatem Ukrainy, a domyślasz się, że bez Polski przekonanie na przykład Francuzów do utrzymania tej linii, którą niedawno w końcu obrał Emmanuel Macron, w sytuacji, kiedy na przykład ponad 40% w ostatnich wyborach uzyskała Marine Le Pen, która jest zdecydowanie prorosyjska, to jest bardzo trudne. Jeżeli każdy polityk Francji powie, spójrzcie, nawet ci Polacy już nie popierają tych Ukraińców, to co z tego zostanie? W związku z tym ja myślę, że te obawy są absolutnie uprawnione i one są na poziomie państwa, tylko że też jest oczywiście wielki znak zapytania, co z tą sytuacją zrobi Donald Tusk. Dzisiaj wieczorem być może będziemy o tym więcej wiedzieli. Na razie Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy grali wyłącznie na premiera. Oni nie kontaktowali się z Donaldem Tuskiem. Na przykład jak miałeś ostatnio szczyt Nossi, to tam oczywiście był Donald Tusk, chociaż teoretycznie prezydent być może powinien się spotykać też z prezydentem Dudą. Uznawano, że to jest polityk schodzący, że Andrzej Duda jest politykiem schodzącym, ale teraz już się nie da tak zrobić z Karolem Nawrockim, więc to wszystko jest jest to bardzo duże zaniepokojenie, ale w sytuacji bardzo trudnej dla Europy. A czy były też, bo oczywiście jest problemem, też chciałem to bardzo wyraźnie powiedzieć i to, że w ostatnich miesiącach Karol Nawrocki mówił o tym, że jest przeciwny wejściu Ukrainy do NATO. Powiedział to pod wpływem Mencena. Prawdopodobnie był to po prostu taki... Mówiąc szczerze, mam wielką nadzieję, że zrobił to w sposób cyniczny i że nie będzie się trzymał tego w przyszłości, ale również Rafał Trzaskowski odwoływał się do tej części elektoratu, która jest bardziej, zniechęcona dalszym wspieraniem tak intensywnym Ukrainy. Więc oczywiście takie jeszcze są, tylko że wydaje się, że nastroje proukraińskie tak w Polsce ciągle są pewnie najwyższe w Europie. Nie znam ostatnich badań, ale tak było przez cały czas i podejrzewam, że to pewnie tak dalej będzie. Ale powiedz jeszcze, czy w mediach pojawiły się też inne, bo to mówisz jakby tej części, rozumiem, mediów liberalnych, które po prostu
tradycyjnie nie lubią prawej strony i wieszczą koniec wszystkiego, koniec demokracji, koniec zawalenie gospodarki. Pamiętam, jak bardzo poważna gazeta, do której często zaglądam, Financial Times, nie zapomnę tego, w 2015 roku zapowiadała, jak to będzie teraz ruina gospodarcza w Polsce, to wszystko się zatrzyma, no i jakoś się szczęśliwie nie zatrzymało i również i dalej się nie zatrzymuje i bardzo dobrze. Ale czy pojawiają się też jakieś takie próby naprawdę jakby analizy tej sytuacji, tak? I powiedziałem, no dobra, to teraz musimy grać na dwa fronty, tak? Teraz ta sytuacja zaczyna być inna. Znaczy, jak patrzysz na próbę zrozumienia tego, co się stało, tych analiz moim zdaniem za dużo nie ma. Jeżeli się pojawiają, to jest zwrócenie uwagi na no po raz kolejny taki genialny w sumie ruch Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy wybranie kandydata, który z jednej strony poprzez swój profil, nie wiem, boksera, amatora, takiego trochę brutalnego człowieka, dla wielu ludzi jest uosobieniem bezpieczeństwa, które to bezpieczeństwo jest poszukiwane przez cały świat zachodni, po pandemii, po wybuchu wojny na Ukrainie, po fali imigracji, to jest jedna sprawa. Dwa, jest konstatacja, tylko oczywiście dopiero teraz post factum, że te wszystkie afery, które wokół niego się pojawiły, potwierdzają wizerunek człowieka takiego z ludu, z dołu społecznych, który idzie do góry i znowu tutaj tym wszystkim, którzy uważają, że relatywnie stracili na tych zmianach, którzy, no to łatwo pomaga im identyfikować, więc tu jest taka próba zrozumienia tego. Natomiast no z drugiej strony, jeżeli spojrzysz na to na przykład z perspektywy Hiszpanii, która ma 5-krotnie większe bezrobocie, która ma średnie pensje bardzo niskie. Dla nich jak gdyby to jest kraj rzeczywiście cudu gospodarczego i się zgadzam, że z tym oni nie analizują tego PiS, nie PiS, tylko skąd wywrócenie tego stolika, no jest to trudne do zrozumienia, prawda? Znaczy z tej perspektywy, więc... A czy pojawia się też taka refleksja, która pojawia się u części ludzi, którzy wspierali Nawrockiego, słyszałem głosy takich kilku publicystów, którzy byli bardzo oburzeni tymi atakami, które w ostatnich tygodniach kampanii, które przyszły, które mówili mniej więcej tak, no tak, to my jesteśmy tą częścią społeczeństwa, która wywodzi się z bloków, która niczego nie dostała, która wyszła z biedy, albo z czegoś bardzo, bardzo przeciętnego i musieliśmy ciężko harować wtedy, kiedy inni mieli lepszą sytuację, to myśmy musieli harować, no właśnie, jedni na bramkach, inni tam jako kelnerzy, a trzeci jeszcze gdzieś. Musieliśmy ciężko harować, żeby się dostać, żeby się wspiąć wyżej. No i ten Nawrocki to jest taki człowiek, któremu właśnie się udało, no bo on zrobił przecież, skończył studia, poszedł na studia, tak, skończył studia, zrobił doktorat, zrobił karierę naukową, został szefem 2 instytucji historycznych. Owszem, no jest jakby, ma poglądy dosyć wyraziste, no ale wszyscy zwykle mają, jak się ma poglądy liberalne, to jest to jest w porządku, ale jak się ma poglądy nieliberalne, jakby konserwatywne, no to jest coś dziwnego, to wtedy jest się populistą. Jak mówię, że populizm to jest coś, że ktoś zabiera wszystko, no to jeszcze nie wiemy o Nawrockim, bo jeszcze nie zdążył rządzić, nie? Więc, a nawet nie będzie miał możliwości pełnej władzy. Analizą dotychczasową to tutaj bym się nie zgodził, bo no on według mediów, ale to nie jest specjalnie oryginalny, no jest tworem Kaczyńskiego, prawda? Czyli to nie jest tak, że to jest człowiek, który nagle swoim geniuszem doszedł do tego stanowiska. No nie, on jest z nadania Kaczyńskiego, a Kaczyński jest bardzo ugruntowanym politykiem, więc wiemy, co reprezentuje. Więc tutaj jak gdyby Oczywiście. na nim, prawda, ciąży cały... No, ale Kaczyński nie zrobił za niego studiów, nie napisał pracy magisterskiej, doktorskiej i tak dalej. Z pierwszą częścią twojej analizy, tylko mówię o tej ostatniej, że to nie jest tak, że to jest postać w tej chwili zupełnie jak dziewica orlańska, która się pojawia i nie wiadomo, co on zrobi, prawda? W ogóle nie jest... To nie jest żadna dziewica orlańska, absolutnie. Tak. On jest niewiadomą, dla mnie też jest niewiadomą, tak? Ja nie wiem, jakim on będzie politykiem, bo i nie był do tej pory. Natomiast nie chciałbym zgubić jednego punktu, o którym wspominałeś, który moim zdaniem jest bardzo słuszny. To znaczy wciąż, mimo że Polska na pewno awansuje w tej talii europejskich krajów, to nie ma w tych analizach porównania do sytuacji w krajach zachodnich. No weźmy na przykład Francję, gdzie w ostatnich wyborach większość Francuzów głosowało na partie antysystemowe właśnie dlatego, że miliony Francuzów nie jest w stanie odnaleźć się chociażby w sytuacji, w której ogromna część rekordowa w Europie Zachodniej
przedsiębiorstw wycofała, przeniosła produkcję za granicą. Francja ma minimalny w tej chwili około 10% PKB udział przemysłu, no i oczywiście to oznacza gigantyczne ilości straconych miejsc pracy, no i bezrobocie. I tutaj jak gdyby nie ma takiego skojarzenia, że ci ludzie pozostawieni sami sobie głosują na przykład na Zjednoczenie Narodowe, czy w mniejszym stopniu na radykalną lewicę Mélenchona, więc w Polsce być może jest podobny mechanizm, Polska jest ofiarą tego samego i to jest zrozumiałe. Nie ma tego porównania tutaj. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy punkt, który podnosisz, dlatego że no wszystkie kraje zachodnie, nawet nie wiem, załóżmy, że uznamy Wielką Brytanię za najstarszą demokrację, no jeżeli w tej chwili Reform UK, które lansowało Brexit w poprzednim swoim wcieleniu, Brexit, który ma bilans fatalny, znowu jest główną partią Wielkiej Brytanii, spychając na margines chociażby toryzmu, no to jest to samo zjawisko, o którym mówisz na całym świecie, tylko że tutaj się nie przekłada do tej miary, tylko no raczej się mówi właśnie o, no nie wiem, na przykład podziale Polski na wschodnią i zachodnią, podziale Polski na wielkie miasta i liberalny elektorat i małym, gorzej wykształconych wyborców. Nie ma tego przyrównania, że tak naprawdę jedziemy na tym samym wózku i wszystkim nam się trafia to samo. Zwłaszcza, że ten podział właśnie się chyba zamazuje pierwszy raz w historii, bo jak spojrzymy na te mapy powiatów, to one pierwszy raz chyba się nie rysują tak jak historyczne linie zaborów. I znowu jest to samo na Zachodzie. Jeżeli na przykład zobaczysz, przeanalizujesz ostatnie wybory w zeszłym roku parlamentarne we Francji, Zjednoczenie Narodowe w tej chwili jest ugrupowaniem obecnym w całej Francji, poza samym Paryżem, tym we wszystkich grupach zawodowych, już nie tylko wśród robotników, już nie tylko wśród rolników, ale w całej jak gdyby spektrum. Więc to jest ten sam proces. Mhm. A czy pojawiają się czy też, nie wiem, media konserwatywne jakby piszą z większym dystansem i są też takie bardziej chłodne relacje i chłodne analizy, czy wszędzie jest raczej panika, strach i przerażenie? Znaczy ja bym powiedział, że jest to margines, ta pierwsza część. Oczywiście to też zależy od kraju, bo na przykład masz entuzjastyczną reakcję Viktora Orbana, który na Twitterze mówił, że mieliśmy nieprawdopodobne napięcie. Gratuluję, jak cytuję, fantastycznego zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu. On liczy na to, że to wpłynie na pewną dynamikę, jak wiesz doskonale, ma w przyszłym roku wybory, może je przegrać, jeśli wierzyć sondażom, więc to zależy od krajów oczywiście. No ale przepraszam, ale to jest co innego przywódcy. No przywódcy wszyscy, tak samo Ursula von der Leyen i... Klucz, bo to jest po prostu... Ale złożyła też mu gratulacje, Władimir Zełański też złożył gratulacje i wielu innych przywódców. Tak. Każda analiza, każdy punkt jest inny, dlatego że nie złożył, przynajmniej do tej pory nie widziałem, Emmanuel Macron, nie złożył Friedrich Merz, chociaż oczywiście Steinmeier to zrobił, tutaj jak gdyby jest to na poziomie prezydencki, ale gdyby chciał, to by mógł to zrobić. W przypadku Zeleńskiego to jednak pamiętajmy jeszcze raz, że to jest pierwszy polski przywódca, który odcina się od ambicji natowskich Ukrainy. Ukraina, która musi mieć to wsparcie polskie, więc tutaj masz wyraźne wyrazy zaniepokojenia, prawda? Tam w tym przesłaniu czytamy, że Polska pokazała raz jeszcze, jak ważna jest dla niej tożsamość, jak ważna jest dla niej niezależność. Trochę takie schlebianie tej Polsce, żeby jednak ona... Więc każda z tych gratulacji, jeżeli troszkę między liniami poczytasz, jest jednak inna. Mhm. Na pewno to, co jest bardzo ciekawe i mi się wydaje, że to warto zapamiętać, to jest to, że nagle, być może po raz pierwszy od, nie wiem, 89 roku, 90, polskie wybory nabrały wymiaru europejskiego. To znaczy, że to jest zmiana układanki w całej Europie, dla jednych negatywna, dla drugich pozytywna, ale wszyscy widzą jak gdyby wpływ tego na całą Europę. Na przykład Viktor Orban mówi, że liczy na powrót współpracy w czworokącie wyszehradzkim. 3 kraje według jego interpretacji byłyby do tego gotowe. Mamy w październiku wybory w Czechach, więc jak gdyby on na przykład w tym widzi, prawda, koniec jego izolacji. Tak, więc to jest bardzo ciekawe, że polskie wybory po raz pierwszy przybrały charakter europejski. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Jak komentowali to Włosi, włoskie media? Bo rozumiem, Giorgia Meloni również tak dosyć entuzjastycznie pogratulowało zwycięstwa. Bo właśnie przyjeżdża do Rzymu prezydent Macron, próbuje Meloni... Ona pamiętaj, że ona była bardzo zawiedziona tym, że nie została włączona do tej 4 w Kijowie. W związku z tym tutaj znajduje jakiegoś partnera, być może w nowym polskim prezydencie. Ona próbuje lawirować między Trumpem a Europą, bo też jak gdyby... Więc w tym sensie to jest pozytywne z punktu jej widzenia, tak, zdecydowanie.
A niemiecka prasa jest też jednoznacznie krytyczna i przerażona, czy tam te głosy są jakoś rozłożone? Weźmiesz na przykład największy tygodnik niemiecki Spiegel, no to on w tytule określa Karola Nawrockiego jako boksera. No bokser, który zostaje prezydentem, no to tak brzmi średnio, więc to już jest od razu na samym wstępie bardzo negatywna opinia, plus te wszystkie określenia, które już na początku naszej rozmowy użyłem. W związku z tym, no to jest takie podgórkę. Być może pamiętasz, w 2015 roku, kiedy PiS doszedł do władzy, mi się wydaje, że nie było od razu takiego negatywnego podejścia, to się stopniowo zaczęło tworzyć. Tutaj jest ono od razu bardzo negatywne, od razu jako coś, co może wysadzić tą rysującą się współpracę z Niemcami. No, bardzo to znamienne i ciekawe. Karol Nawrocki, nowy prezydent, no na razie prezydent-elekt, będzie miał zapewne dużo wyzwań i ciekawe bardzo, jak sobie z tym poradzi. Jest dla mnie taką białą kartą. Zobaczymy, jakim politykiem się okaże i jak będzie budował relacje międzynarodowe, bo to jest w dużej mierze jego zadanie, choć bardziej tradycyjnie prezydent w Polsce odpowiada za ten kierunek atlantycki. Zobaczymy, jak to będzie. Jędrku, bardzo Ci dziękuję. Na pewno jest to, że jest rozpoznawalny na samym wstępie. To jest bardzo ciekawe, bo bardzo wiele głów państw po prostu nie słyszymy o nich nigdy, prawda? Tutaj od razu z takim wielkim przytupem wchodzi. A jeszcze jedno, czy jest, przepraszam, bo już chciałem kończyć, ale jeszcze jedną rzecz zapytam, bo mam nadzieję, uda mi się Cię też porozmawiać o reakcjach w Stanach Zjednoczonych. To będzie w kolejnym jakimś odcinku. Będę się łączył ze Stanami Zjednoczonymi, ale czy właśnie pojawiły się jakieś takie głosy, że no dobra, no to rząd będzie taki, mamy w Polsce rząd, który jakby jest bliski politycznie temu głównemu nurtowi europejskiemu, mainstreamowi europejskiemu, Komisji Europejskiej, a prezydent prawdopodobnie może mieć lepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że może to też jest jakieś dobre rozwiązanie dla Europy, że z Polski będzie mógł ktoś, to potencjalnie, nie zobaczymy, czy będzie umiał to robić, ale ma na starcie potencjał do tego, żeby zbudować jakieś lepsze relacje z obecną amerykańską administracją. Znaczy tutaj pamiętajmy, że Amerykanie zawsze trzymali się tego, że partnerem prezydenta Stanów Zjednoczonych jest polski prezydent. Pamiętajmy, że jak przyjeżdżał dwukrotnie do Polski Joe Biden, zawsze tym partnerem był Andrzej Duda, nawet jeżeli dla Bidena to było kłopotliwe i jak gdyby gdzieś tam z boku na przykład przyjął, pamiętam, Rafała Trzaskowskiego przez chwilę, więc tutaj jak gdyby to jest coś naturalnego. Też ciekawe jest to, jak odciął się od takich doniesień prasowych, że wspiera kampanię Karola Nawrockiego, jeszcze nieobecny, ale mający być wkrótce ambasador Stanów Zjednoczonych. Więc mi się wydaje, że są dwa poziomy. Z jednej strony Amerykanie chcą jednak utrzymać pewną równowagę i mieć nadal kontakty z rządem, nie chcą tak jasno mówić, po której stronie są, chociaż wiadomo, że są. No ale z drugiej strony właśnie był ten ich udział w kampanii wyborczej, więc na pewno to jest wielkie zwycięstwo dla administracji Trumpa. Czy on będzie się tym chwalił? No pamiętajmy, że też są ogromne interesy tutaj. No przecież Polska buduje elektrownię jądrową razem z Amerykanami, ma ogromne kontrakty na zakup gazu, na zakup broni, więc mi się wydaje, że oni nie będą chcieli tak jasno odcinać się od Donalda Tuska od razu. Ale co, dlatego te zachodnie media tak wyraźnie pisały o tym, że to jest zwycięstwo Donalda Trumpa. No jednocześnie mówisz, że przecież Trump się nie angażował w tę kampanię. Angażował się tym wsparcie, ale to nie był game changer. Myślę, że nie z tego powodu Karol Nawrocki wygrał wybory w Polsce. Myślę, że tak, ale jest to zdecydowanie przedstawiane. To zdjęcie jest ciągle w tej chwili dzisiaj reprodukowane w całej Europie. Jest to zdecydowanie pokazywane jako zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, jako zwycięstwo polityka MAGA w Polsce, jako wyłom w Europie w tej budującej się właśnie koalicji tych czterech krajów, czyli jak gdyby jakieś tam alternatywy dla Ameryki, czyli po prostu nie widziałem sformułowania kontrojańskie, ale to w zasadzie tak to się widzi, że nagle Polska może wrócić do tej roli takiego kraju, który tą jedność europejską rozwija. Jędrek, bardzo Ci dziękuję. Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo Państwu. Tak mówią, tak opisują sytuację w Polsce media europejskie. Staram się Państwu to pokazać. Mam nadzieję, że uda jeszcze mi się dzisiaj porozmawiać o tym, jak komentuje się wybory w Polsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewnie ton tego jest trochę inny. Zobaczymy, kiedy to nagrywam, to Stany się budzą.
Posłuchajcie Państwo mojego komentarza, jeśli macie ochotę. To nagranie dzisiaj zostało opublikowane. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim patronom. Zachęcam do wspierania. Subskrybujcie również Układ Otwarty. W prawym dolnym rogu jest taki guzik, możecie go przycisnąć i wtedy będziecie otrzymywać wszystkie informacje na temat moich rozmów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do następnego razu.